tama pękła w Stroniu i w ciągu dosłownie 20 minut przyszła taka fala, że zmiotła Stronie całe prawie, Lądek, tak jak widać, też jest pozamiatany cały, nie? Rynek zniszczony, pół miasta zniszczone, także sytuacja jest tragiczna. No może się nikt nie spodziewał takiej wody, bo każdy zapewniał, że się nie powtórzy 97 rok, no nie? A się jest, mi się wydaje, że to jeszcze gorzej. To, co tu zobaczyłem, a znam te miejsce, to aż naprawdę ciężko mi się o tym mówi. To był dramat dla tych ludzi. Służby nasze, straż, policja już szybciej zaczęli krzyczeć, żeby uciekać z chałup, żeby brać to, co najważniejsze. Żeśmy tylko spakowali dokumenty i parę rzeczy. O tutaj, to jest wszystko mój ten ogród. Tutaj jak te słupki. Mówi pani, to jest mój ogród, to chyba był pani ogród. A no tak, no. Był. Był i się zmył. Ja już chyba nie mogę płakać, ale jak widziałam, jak mojej przyjaciółce zabiera dom i jak przyszłam tutaj, ja jestem zszokowana, ale ja Bogu dziękuję, że ja mam dom, że ja mam 4 ściany, że mam dach. Woda opadła, odsłaniając ogrom zniszczeń, jakie wyrządziła powódź we wrześniu 2024 roku w południowo-zachodniej części Polski. Rozmawialiśmy z mieszkańcami m.in. Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju, Trzebieszowic Kłodzka czy Barda. Wszyscy apelują o pomoc. To, co zobaczyliśmy na miejscu, ciężko opisać. Zburzone przez żywioł budynki, poprzewracane samochody, wymyte drogi czy zerwane mosty to tylko niewielka część tragedii ludzi mieszkających na zalanych terenach. Tutaj mieliśmy bramę wjazdową, tutaj posesja się oddzielała płotem, mieliśmy garaż. Tam teraz jest dach od garażu naszego, pod naszym budynkiem. Tutaj były drzewa, tam stała piękna pergola, którą mąż budował przez 3 lata z grillami, ze wszystkim, obok szopa 3 tony węgla i cały opał, jaki mieliśmy na zimę. Zabrało nam studnie, zabrało nam wszystko. Tutaj była nasza posesja też oddzielona. No i mieliśmy jakieś, nie wiem, do około 1,50 m wody w mieszkaniu. Wszystko mamy do wymiany, ale Bogu dzięki żyjemy. Mamy 4 ściany, bo ludziom pozabierało wszystko praktycznie, a my mamy 4 ściany i dach i myślimy, że damy sobie radę. Tylko żeby ktoś nam pomógł to wszystko ogarnąć, to nam potrzebny jest ciężki sprzęt. Potrzebny nam, dostaliśmy dzisiaj Bogu dzięki agregat, ale nie mamy wody, nie korzystamy, bo mamy wszystkie sprzęty pozalewane, ale chociaż światło będziemy mieć w domu, żeby trochę tego człowieczeństwa nam przyszło z powrotem. Właśnie zrywamy teraz panele, gipsy, wszystko co się da, bo jest same cegły. Pokaże pani wszystko, Tak, jak proszę, to wygląda? proszę. Koledzy pomagają. Właśnie ta solidarność sąsiedzka chyba Znaczy- jest na najwyższym poziomie. Tak, no to koledzy z pracy, proszę. Koledzy z pracy, siostra, ekipę, wszystko, Można wszystko. powiedzieć, że wszystko zrujnowane. Wszystko zrujnowane, bo to było zalane do samego końca. Do samego pod sufit. Przyszła woda? Wie pan co, ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie było informacji o ewakuacji. W ogóle. Ja dobrze, że po mnie przyjechała córka z synem, bo ja bym tutaj spała i by mnie zalało. Nie było w ogóle informacji, nie było jakiegoś komunikatu, żeby ktoś jeździł i mówił, proszę się ewakuować. Człowiek tylko zdążył wziąć dokumenty i żeby jeszcze było śmiesznie, to w sobotę mi przynieśli meble nowe, wszystko. I wszystko zalało. Wszystko zaczęło się w sobotę o godzinie 17:30,
kiedy woda zaczęła już wylewać, chociaż 2 godziny wcześniej już był bardzo wysoki poziom w korycie. O 17:30 zaczęło już to przez łąkę iść w naszą stronę, więc to były ostatnie chwile, kiedy mogliśmy jeszcze coś uratować z dobytku, gdzieś poukładać wyżej, bo myśleliśmy, że to będzie powtórka z ostatniej powodzi. No niestety bardzo żeśmy się pomylili. I o godzinie 2 w nocy była kulminacja. Widać to po ścianach, jaka jest wysokość wody tutaj przechodziła. I o godzinie 5 rano w niedzielę woda zaczęła opadać, więc wszyscy żeśmy się cieszyli, że już jest po wszystkim, że będzie ok. I to była kolejna ułuda, bo w niedzielę o godzinie 13:30 przeszła kulminacja po zaporze ze Stroniu. Woda się zlała i to po prostu nas dobiło. W ciągu kilku minut woda się podniosła w domach o pół metra, a na zewnątrz jeszcze więcej. Także tutaj mój dom i tak jak od sąsiada, to było tak jakby przyjęcie tej całej głównej fali uderzeniowej. Dlatego widać, wszystko co leciało rzeką zatrzymało się tu na naszych płotach. Służby nasze, straż, policja już szybciej zaczęli krzyczeć, żeby uciekać z chałup, żeby brać to, co najważniejsze. Żeśmy tylko spakowali dokumenty i parę rzeczy. W 1997 roku też żeśmy tu mieszkali i takiej powodzi nie było. Ta powódź sięgała nam tylko do piwnicy, piwnice były zalane, ale do mieszkania się woda nie wlała. A w tej chwili do mieszkania oknami okna powyrywało, drzwi powyrywało. Tak jak widać po całym mieszkaniu można zobaczyć, jaka była woda głęboka na ścianach. Tu łazienka już zaczęła być sprzątana. Tu piec zalany. Dopiero co założyłem piec, jeszcze go nie użyłem. Od tego, od ogrzewania. No, tu kuchnia, łazienka. Nie. No, telewizory, no to tak jak widać. Tu miałem swój sklep zoologiczny, salon pielęgnacji zwierząt. W tej chwili nie ma już nic. Został tylko jeszcze napis na szybie, bo jedna nie wyleciała. Reszta poszła, woda poszła, zmiotła wszystko. To jak widać, woda była do tego poziomu. Wszystko, co było w środku, zostało zmielone, z błotem zmieszane, nadaje się, już jest wywiezione na szczęście, pomoc jako taka była, tutaj się ludzie zorganizowali, sprzęt, miejscowi przedsiębiorcy z ciężkim sprzętem powywozili, także mamy drugi dzień ciężkiej pracy, wywożenia błota, odgruzowywania, no i działamy dalej. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej sklep zaczął istnieć, zważywszy, że to jest jedyny w mieście sklep zoologiczny, zwierząt mamy dużo, wszyscy potrzebują pomocy. I po prostu musimy jak najszybciej uruchomić to, odbudować się, wyremontować i zacząć działalność, żeby klienci, mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług. No wiedziałem, że tu jest dużo roboty i że trzeba tym ludziom pomóc bezinteresownie, tak od serca. To był dramat dla tych ludzi. Przez 2 dni nikogo tu nie było, my pilnowaliśmy w nocy tu, żeby go nie ukradli. Tu dzieci broniły w nocy, bo my wczoraj w nocy chodziliśmy i 10-latek stał z meczetą i pilnował, żeby nie okradli jego domu. Większość ludzi ogląda to w telewizji, komentuje, nie wiedząc, co tu się dzieje. Dlaczego ja jestem z Wrocławia, nie siedzę tam we Wrocławiu, bo wiem, że tam pomogą. Ci ludzie byli bez żadnej pomocy, bez żadnej. Większość to jest turystyka powodziowa, chodzą, kamerują,
co 10 zapyta, czy może nas nagrać i zapytać. Nawet z tych reporterów. Nieważne jest, że ktoś powie, ale wam szkoda tutaj, ale to strasznie. To trzeba wziąć, proszę, łopatę, pomóc. To nie są naprawdę, nie trzeba mieć siły, żeby pomagać. Trzeba mieć chęci, trochę serca i empatii. Pani nie jest stąd, ale pani pomaga. Tak, bo my tu pomagamy. Wszyscy tu całe bardzo pomaga, żeby żeby ci ludzie przed zimą mogli żyć, tak? No, bo to zima idzie, to jest najważniejsze. Byłoby tak spokojnie nawet, gdyby nie o 16 zaczęło przybierać woda i do 9 bardzo przybrało, także tu wszystko zalało do pierwszego piętra. No i najgorzej, wie pan co, szkoda mi tych ludzi, którzy na dole mieszkali, a inne, na przykład dwie rodziny były. Ci na dole to mają wszystko zalane, wszystko. No źle było bardzo nerwowo w niedzielę się zrobiło, kiedy dowiedzieliśmy się, że pękła zapora i musieliśmy ewakuować Przyłęk, ulicę Fabryczną bardziej, więc wtedy zrobiło się bardzo nerwowo. Ulica Grunwaldzka, wcześniej ewakuowana, sprawnie przeszło. No a później fala, która przyszła i zaczęła zalewać po kolei domy, bardziej potem w Przyłęku, no to źle było. Budynków jest na pewno ze 150 zniszczonych, wiadomo, jedne bardziej, drugie mniej, natomiast jest kilkanaście budynków, które są całkowicie zalane, nawet więcej niż kilkadziesiąt jest zalanych, partery i pod pierwsze piętro, które są całkowicie zalane. I w tej chwili inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy one się w ogóle nadają w tej chwili do użytkowania. Całkowicie mam też zalany budynek Ośrodka Opieki Społecznej Zakładu Komunalnego i podejrzewam, że on też się już będzie wyłączony z użytkowania, nie nadaje się. Ja do męża właśnie powiedziałam, tak człowiek nie doceniał, bo ja mówię, tam ekspres do kawy, tam wie pan, te nowoczesne takie, mówię, a teraz mi smakuje kawa zwykła, sypana, bo jest przecudownie, jest przepyszna, ta zwykła kawa, już nie potrzeba mi latte macchiato, czy jak to tam się nazywa. Zwykła kawa jest teraz przecudowna, zwykła herbata i ciepło. I dobrze, że Bóg nam jeszcze to, że teraz jest słonecznie, że możemy suszyć po trochę to, co do wysuszenia i żeby wynieść z domu, wystawić i żeby nam pozabierali wszystko, żeby to suszyć budynki. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Dobre wiadomości, prąd wrócił. Serio? Mamy prąd! Ale wy czy my? Wszyscy! Jezus Maria. To chyba dobra wiadomość. A dopiero o tym mówiłam właśnie, żeby... Widzi pan, to takie... Szczęście z małych rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy, tak dokładnie. O Jezus Maria. No i już tak wraca po trochę. Jezu. To są łzy szczęścia. Oj. Teraz potrzebujemy rąk do pracy, żeby to wszystko uprzątnąć, wywieźć i zwracam się do wszystkich osób. Mamy czas do 20 listopada, dlatego że o tej porze tutaj zaczyna padać pierwszy śnieg. Więc mamy 2 miesiące czasu, żeby wszystko to odgruzować i przygotować się do zimy, bo jak spadnie śnieg, nie zrobimy nic. Więc jeżeli ktoś ma otwarte serce i chce nam pomóc, uporządkować to wszystko, zapraszamy z otwartymi rękami i już dzisiaj jestem wdzięczna za każdą pomoc. Pierwsze to było załamanie, no ale trzeba być twardym. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wiadoma sprawa, nie? Zakasamy rękawy, bierzemy się do roboty, sprzątamy, odbudowujemy. Pod warunkiem, że będzie z czego i za co. I kim robić, bo to też może być problem, bo pewnie będzie problem z fachowcami, z budowlańcami, no ale jesteśmy dobrej myśli.
Miejmy nadzieję, że ludzie nam pomogą, bo sami tego na pewno nie zrobimy. Nie jesteśmy w stanie się dźwignąć, bo straty są tak potężne, że po prostu we własnym zakresie to jest nie do zrobienia. Liczymy oczywiście na pomoc z zewnątrz, pomoc ludzi dobrej woli, miłośników, nie wiem, zwierząt też. I po prostu jak najszybciej postaramy się to uruchomić, żeby to funkcjonowało dla społeczeństwa. Nie? Wszyscy mieszkańcy usuwają skutki powodzi, a przedsiębiorcy na terenach utrzymujących się w dużej części z turystyki martwią się o przyszłość, apelując do turystów o to, by nie zostawiali ich w tym trudnym czasie i przyjeżdżali na ziemię kłodzką. Jeżeli chodzi o nas, to tak jak widać, przystań została zbudowana w takim miejscu, że zalana została, ale nie odnieśliśmy jakichś większych strat. Sprzątamy, myślę, że na weekend będziemy w stanie już tutaj być na tyle przygotowanym, że jeżeli ktoś będzie chciał się napić kawy, herbaty, coś zjeść, to jesteśmy już otwarci. Natomiast jeżeli chodzi o same spływy, no na pewno musimy posprzątać rzekę, musimy ją doprowadzić do porządku, bo na pewno bardzo dużo przewróconych drzew, śmieci jest w tej chwili w nurcie. Także dopóki nie posprzątamy, nie zrobimy, to spływy jeszcze nie działają, aczkolwiek no, jak najszybciej będziemy starali się to zrobić, bo bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby jednak turyści tutaj do nas przyjeżdżali. To, co się wydarzyło, było, minęło, zbieramy się, sprzątamy i to jest dla nas ważne. Potrzebujemy, żeby do nas przyjeżdżali turyści, żeby życie normalnie się toczyło, bo nie tylko my, którzy faktycznie żyjemy z wody z Nysy Kłodzkiej, ale jako hotelarze, jako restauratorzy, wszyscy potrzebują turystów. Na chwilę obecną no to, co się dzieje, wszyscy są spanikowani, że przyjadą, za chwilę znowu będzie powódź nie wiadomo jaka, natomiast nie, jeżeli powódź miałaby być, informacje mieliśmy wcześniej, wiedzieliśmy, że coś takiego będzie, także jest bezpiecznie, woda schodzi, można przyjeżdżać, Polanica, Kudowa, wszystkie te miejscowości jak najbardziej funkcjonują, żyją, także to jest taka prośba. Turyści zapraszamy, przyjeżdżajcie. Tak nam najlepiej pomożecie, nam przedsiębiorcom żyjących właśnie z turystyki.